I dla tego zdarzenia ważne jest poczucie wstydu, jakie panowało w inteligencji polskiej po 70 roku. Taki kac, no nie odezwaliśmy się. I takie żeśmy sobie od razu powiedzieli wszyscy. Pamiętam, parokrotnieśmy to ćwiczyli, że jakby tylko cokolwiek, jakikolwiek strajk robotniczy, my natychmiast dajemy głos. To jest podstawowa rzecz, którą musimy zrobić. Bez względu ilu nas siedzi, ci co są, nawetśmy się umawiali, że z góry podpisy dajemy. Dlatego w 76 roku, jak tylko przyszła wiadomość o strajku, to zjechaliśmy się w paru. Pamiętam, Jan Józef, Lipski, Adam, Kuba Karpiński, Jan Olszewski, żeśmy napisali pierwszy tekst solidarnościowy, któryśmy natychmiast wydali. Natomiast dla tego, co było dalszym działaniem, to niesłychanie doniosły jest jeszcze ten fakt, o którym ja już tu wspominałem. Ta szeroko pojęta akcja samopomocowa, która to środowisko komandowskie zawsze cechowała, a w jeszcze większym stopniu środowisko samego Jana Józefa Lipskiego i to środowisko, z którym on był związany, czyli to takie postakowskie, liberalno-lewicowe, to środowisko Krzywego Koła. Oni od dawna jakieś tam mieli pieniądze, część dał Melchior, tam jacyś inni majętniejsi członkowie Krzywego Koła dali pieniądze, które później którymi Jan Józef gospodarował, udzielając pomocy więźniom politycznym, opłacając adwokatów. To stanowiło zalążek tego wszystkiego, do czego później trzeba było różnych zbiórek, już w czasach marca. Kiedy myśmy wyszli, okazało się, że siedzi właśnie ruch i organizowaliśmy pomoc rodzinom ruchu, taki KOR bez nazwy, Komitet Obrony Ruchu, no i rozpowszechnianie wiadomości o nich i wyciągnięcie tego, co o nich było i wysłanie na zachód, tak aby mogły się ukazać pierwsze dokumenty na ten temat. No, również braci Kowalczyków, którzy wysadzili aulę, myśmy w ich sprawie robili dużą akcję, bo oni dostali karę śmierci, aby im zmieniono ją na dożywocie i znowu pomoc dla nich, informacja o nich. Także gdyby nas powiedzieć to, co to środowisko najszerzej pojęte, postkomandowskie, razem z tymi ludźmi z Krzywego Koła i częścią młodzieży klubów inteligencji katolickiej, że gdyby powiedzieć, co to wszystko, co tam się robiło, to tam się robiło wszystko to, co później w KOR-ze, tylko na dużo mniejszą skalę. Nie wydawano własnych tekstów, raczej przez paryską kulturę. Kolportowano paryską kulturę, dyskutowano nad nią. Pewne teksty w maszynopisie się rozpowszechniało, nieliczne. Dużo dyskusji. Samopomoc. Także w oczywisty sposób byliśmy gotowi do tego, co się zdarzyło w 1976 roku. Bo myśmy, jak mówię, wydali ten tekst i jakby zrobiła się cisza. Dochodziły głosy, że są represje w Ursusie, że są represje w Radomiu, ale te głosy były takie bardzo, no, niewieleśmy. Do konkretnego nic nie można było usłyszeć. Straszne dyskusje wśród nas rozgorzały. Robić, nie robić, działać, co działać. Ja jak zwykle mówiłem, że natychmiast trzeba robić. Już. I tylko myślałem o jakimś takim szerszym, o rozwinięciu akcji petycyjnej, takiej jakiejś bardziej masowej akcji o jakichś wartościach podstawowych i podpisach. Bo tu trzeba wspomnieć, że wcześniej jeszcze ta jedność różnych środowisk inteligencji wokół programu pluralizmu i demokracji znalazła swój wyraz w kampanii konstytucyjnej wielkiej, którą zainicjował List 59, którą właśnie w tym samym składzie Kuba Karpiński, Jan Olszewski i ja w trójkę byśmy to redagowali. Pierwszą redakcję, potem dyskutowaliśmy ją, Adam, inni. Przekonywaliśmy kolegów intelektualistów, wreszcie osiągnęliśmy szeroki list, który był protestem przeciwko zmianom w konstytucji, ale w gruncie rzeczy była to deklaracja demokracji, stanowisko inteligencji polskiej na rzecz demokracji parlamentarnej, pluralizmu. Po czym rozpętała się duża kampania konstytucyjna i to był pierwszy wielki sukces tego połączonego środowiska i zarazem deklaracja woli ideologii.